Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Witam serdecznie swoich subskrybentów, witam serdecznie oczywiście widzów mojego kanału, ale nie subskrybentów. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału oczywiście. I dziękuję wzrastają oczywiście wszystkim, którzy zasubskrybowali mój kanał. Dochodzimy do prawie 1000 osób. Skok jest nielichy. Powiem Wam bardzo Wam dziękuję. Niedługo będzie 1000 i mam nadzieję, że już sobie porobimy live'y, jak i również będę miał inne opcje włączone. A bohaterem dzisiejszego filmu unboxing będzie nowy model od firmy IBG z końca, posłuchajcie, marca 2023 roku. Ja nagrywam film w poniedziałek, a model ukazał się w piątek. No i posłuchajcie, mamy dzisiaj model Forda, Forda 917T, ale uwaga, w wersji Maultier, czyli muła, tak? Czyli mamy taki standardowy 3-tonowy, chyba nie 3-tonowy, zaraz zobaczymy, może w instrukcji jest napisane. W każdym razie mamy bardzo ciekawą ciężarówkę, naprawdę takiego muła roboczego. Powiem Wam, jeżeli chodzi o transporter sprzętu, ale również i wojska, jak i również ciągnik do różnego typu broni. Bardzo długo czekałem na ten model. Mam nadzieję, że pojawią się inne wersje tego modelu. Pamiętajcie, że ten model Forda 917T wydała również firma AC, czyli Ace Models z Ukrainy. I oni wydali do tej pory w pełnej metalowej kabinie model, jak i również tak zwanym soft cabie, czyli bez dachu metalowego, tylko mamy z przodu szybę, płótno, następnie prezentowy dach, model 1939. My mamy już trochę bogatszy taki model. Dodatkowo mamy go na właśnie układzie, gdzie wykorzystano gąsienicę, jak i również koła od Panzer 1. Tak przynajmniej jest to opisane w niektórych, posłuchajcie, monografiach, gdzie w ogóle tą rzecz opisują. No i zaglądamy do pudła. Tu mamy taki wschodni front, tak, ale ten model Maultier był również na froncie afrykańskim. Są zdjęcia, jeżeli wejdziecie na Pintela, po prostu tam znajdziecie sporo zdjęć również z Afryki Północnej. I powiem Wam, że jest naprawdę bardzo fajne są zdjęcia, nie tylko z frontów europejskich, czy też frontu wschodniego, ale również z frontu afrykańskiego. Zaraz zobaczymy, jakie on ma oznaczenia na kalkomanii. I teraz tak mamy pokazaną zawartość tego opakowania. Nie mamy żadnej historii. W porównaniu z Focke-Wulfem ta instrukcja blado wypada. Samoloty mają dużo lepsze instrukcje, powiem Wam. Dobrze, co mamy na tej instrukcji? Mamy zawartość ramek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 7 ramek z szarego plastiku. Z racji tego, że ta jest podwójna, no to mamy 8 ramek i mamy małą ramkę, posłuchajcie, z przezroczystego tworzywa, gdzie mamy oszklenie, jak i również flaszki. Tak, flaszki, butelki. Mamy, proszę bardzo, bardzo ładnie zrobioną przede wszystkim plandekę. Ta plandeka najprawdopodobniej jest również wykorzystywana w Fordzie V3000. Bardzo podobne konstrukcje. Mam nadzieję, że też zobaczymy soft caba. I tutaj mamy dodatkowo tabelę, proszę bardzo, sugerowanych farb, czyli mamy Vallejo, Hatake, Life Color, Mr. Hobby, AK Interactive. Mamy również bardzo fajny zestaw blaszek fototrawionych, jak i również zestaw kalkomanii. Tutaj nie widzę żadnej palemki, więc najprawdopodobniej mamy tu Wehrmacht z frontu europejskiego, jak nie tylko z wschodniego. No i proszę bardzo, zaczynamy bajkę.
No i jest z tego, zaczyna być dużo, widzę. Składamy sobie silnik, mamy blaszki, które mamy powyginać w odpowiedni moment, mamy ramę. Uwaga, musimy też ze względu na to, że ta rama służyła nam do podwozia kołowego, no to niektóre elementy musimy wykasować z tej ramy, ponieważ będziemy montowali ustawienie ramy pod kątem napędu gąsienicowego. No i to jest bardzo fajne. Liczę na to, że IBG wyda jeszcze inne pojazdy ciężarowe, właśnie oparte o układ gąsienicowy również, czyli kołowo-gąsienicowe. Liczę na to, że IBG, powiem Wam, bo to jest naprawdę strzał dziesiątkę. Fordy 917T i V3000 to jest strzał w dziesiątkę. Dziwię się, że nie dostali nagrody, może dlatego, że kołówka. Ale powiem Wam, liczę na to, że IBG zewrze się i wyda Opla w kilku wersjach. Od pierwszej wersji do finalnej. No i tu mamy kolejne etapy sklejania. No niestety dla niektórych będzie to ból zęba. Mamy gąsienice ogniwkowe składane. Chyba tylko tak, mamy. Szkoda, że nie ma rozwiązania takiego, jak było to w japońskich czołgach, gdzie mieliśmy taki fajny układ gąsienic razem zrobionych, gdzie montowaliśmy do środka koła. Kabina, pełna stalowa kabina. Mamy również tutaj, proszę bardzo, skrzynię załadunkową i możemy sobie zrobić teraz model. Mam nadzieję, że nie tylko z plandeką. Nie, widzę tutaj. Zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie można też otwartą zrobić skrzynię. Plandeka, sama ta plandeka, która tu się znajduje, jest super zrobiona, bo ona ma bardzo ładnie te burty wykonane i podciągniętą tylną plandekę. Posłuchajcie, że możemy sobie tam na przykład żołnierzy posadzić, o ile są jakieś foteliki, znaczy chodzi mi o deski, ławki. Ewentualnie bardzo fajnie można pokazać dzięki tej podwiniętej plandece załadunek po prostu tej ciężarówki. No i mamy naprawdę bardzo fajnie. Z tego co widziałem, ciągnęło paki, posłuchajcie, 50 mm. Tu mamy hak, gdzie możemy podczepić również działo przeciwpancerne. Czy też na przykład, o Jezus Maria, wyrzutnie te rakiet. Zapomniałem, dopiszcie w komentarzach. No i mamy niestety tylko jedno malowanie. Kurczę, nie lubię tego frontu wschodniego. Normalnie, kurczę, coś fajnego. No, Francja, proszę bardzo, Niemcy niech będą, Afryka, Bałkany niech będą, rany boskie, ale nie te ruskie. Już frontem wschodnim, Dobra. A są zdjęcia. Kurde, było zrobić, kurczę, afrykańską wersję. No, to nie. Się uparli na ten front wschodni, jakby tam nie wiem co było. Dzicz tylko. Całkiem fajnie zapakowane. Myślałem, że będzie się zabawa, posłuchajcie, znowu w poszczególne torebeczki. No i trochę mamy tego. Tu coś powinno być, czego nie ma. Pewnie paka cała, czy nie paka? Posłuchajcie, można zrobić odkryty. Superancko. Dobra, posłuchajcie, jedziemy po kolei. Jak mi wpadną ramki. Zacznę od plandeki. Zjeżdżam, kamera w dół. Plandekę powinniście znać. Bardzo ładnie wykonana. Powiem Wam, że IBG naprawdę z jakością wypetardowało. Jest dużo lepsza jakość. Widzę, że już jest nowa technologia wprowadzona. Mamy całą plandekę, nie sklejamy ją, ale jest to cała fajnie, że ta plandeka właśnie, tak jak mówię, jest podwinięta. Co tu jest takiego białego? Tak się jakoś coś ułożyło. Jakieś farfosle zostały. I ta plandeka jest naprawdę superancko zrobiona. No tutaj trzeba będzie chyba podpiłować. Tak, podpiłować. Troszeczkę nadlewka powstała. Bardzo fajnie wykonana. Ze zmarszczeniami takimi tutaj jest ta plandeka. Szkoda, że te boczne szybki nie są odkryte, zrolowane. Byłoby jeszcze ciekawiej.
Dobrze, że mamy to. No i proszę bardzo, charakterystyczny przód. Dobrze mówię? Nie, posłuchajcie, tego nie używamy. Kurczę, to jest od Forda V3000, nie chcę wam nic mówić. To jest od Forda V3000, ponieważ była to praktycznie ta sama konstrukcja i wycinamy tylko niektóre elementy. Maskę mamy od Forda, to tak samo mamy od Forda, przepraszam, tak, Forda, ale V3000. Niektóre elementy wykorzystujemy. Tu mamy te same ramki, które są we Fordzie, tak, Maultierze, ale tym V3000. Układ jezdny był ten sam. I co tu mamy? Proszę bardzo. Gąsienice wyglądają tak, powiem wam, no nie za bardzo lubię, ale wolę już taki układ jezdny, aniżeli miałby być taki typu wargamingowego, czy też, powiem wam, gumisiowego. Nigdy w życiu. Dobra, mamy to. Takie ramki są dwie. Kolejna ramka. Też częścią elementów od Forda V3000, ale używamy tylko części z tego. Tu mamy właśnie tą ramkę dotyczącą Maultiera i to jest właśnie te elementy. Tu są też te elementy, które według instrukcji musimy przyciąć, posłuchajcie, na ramię. No ładnie są te elementy odlane, ale powiem wam, że nadal twierdzę, że elementy samolotów są jakby ciut lepsze. Też dobrze znana nam ramka, tutaj zostają nam, część elementów nam zostaje, tu mamy drugą ramę. I teraz luknę w instrukcję, którą my ramę wykorzystujemy, żeby nie było, że coś wykorzystujemy ramę, która jest oznaczona E5. Ramka E. To jest 8. Wykorzystujemy tamtą i część elementów z tej ramki. Czyli tu mamy E5, czyli z ramki E5 wycinamy tą ramę. To sobie pozostawiamy, jakieś elementy nam do Forda pozostaną, ale V3000. Pamiętajcie, są to podobne modele. Kolejna ramka wspólna, tak samo. Tu już mamy wszystko związane ze skrzynią załadunkową, skrzyniami bocznymi, kołem zapasowym. I tu właśnie mamy skrzynię, że mamy możliwość zrobienia otwartej skrzyni ładunkowej. Bardzo się cieszę, że to jest. No tu mamy te właśnie podpory do rozpinania plandeki, za kabiną instalujemy, lub możemy sobie zrobić je po prostu rozłożone, ale to już we własnym zakresie, zamiast rozwiniętej plandeki po prostu. No i tu mamy ramkę właśnie dla Forda, ale 917T. To jest właśnie charakterystyczny dla Forda. Miejmy nadzieję, że uda się zrobić też Forda, posłuchajcie, właśnie tego w softcabie. I czy tu są jakieś elementy, które nam pozwolą? Nie, nie pozwolą, nie ma tutaj. No, jedyny ból zęba, powiem wam, reflektory. Szkoda, że reflektory nie zostały zamieszczone na tej ramce przezroczystej. Mamy jedną szybę, drugą szybę, trzecią szybę, flaszki, ale niestety nie mamy reflektorów. I tutaj dzięki, że mamy tą przezroczystą ramkę, możemy sobie zrobić reflektory z tamtej ramki, na jakimś druciku zamontować je, wyszlifować. Bardzo fajnie będzie można zrobić reflektory przezroczyste, następnie jeszcze od tej strony chromem pomalować i następnie tym szarym niebieskim. Mamy narzędzia inżynieryjne. Mamy tutaj przód, znaczy zderzak mamy tak z tymi wąsami, mierzenia odległości, nie pamiętam jak one się nazywają fachowo. W każdym razie mamy to i ostatnia, to jest ramka, gdzie po prostu dopasowana jest ta kabina pod plandekę, którą na początku prezentowałem. I co mamy tutaj z kalkomanii? No bida.
Tablice rejestracyjne Wehrmachtu, no i sobie możemy ponaklejać tak. Albo używamy tej tablicy, albo kombinacji alpejską uskuteczniamy, wycinamy sobie na przykład zdjęcie. Jeżeli ktoś ma, posłuchajcie, palemki z innego modelu, gdzie jest wersja na przykład Afrika Corpus, a niewykorzystane są, no to możemy sobie wtedy wehrmachtowy zrobić model z daną numeracją. Bardzo ładny model. Mogę go spokojnie polecić, ale nie początkującym, bo to może być, troszeczkę może boleć montaż tych modeli. Troszeczkę trzeba mieć już doświadczenia, więc na początek bym radził po prostu tego Forda 917, tak, 917T w wersji kołowej. Można tutaj zrobić tą wersję też kołową, bo są te elementy. Posłuchajcie, to wszystko. Bardzo Wam dziękuję. Link do sklepu znajdziecie w opisie. Zapraszam na zakupy do sklepu. Modele są dostępne od tak zwanej ręki. Liczę na suby, liczę na komentarze, jak i również łapki w górę. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was. Do następnego unboxingu. Trzymajcie się, hej!